Winiarska Irena, urodzona w Dąbrowie w 1927 roku 23 lutego. I tak jak się wojna zaczęła, jak już Niemcy zaczęli, tu weszli do Polski, to zaczęli wybierać tych ludzi, chłopów na roboty przymusowe do Niemiec. Bo znakiem tego, że ich ludzie musieli robić na wojnie, na froncie. Za tych ludzi musieli brać polskich ludzi tam do robót do Niemiec przymusowych. I także mój brat, taki starszy, miał 23 lata, pracował tu w lesie. No i oni takich robotników właśnie leśnych zabierali tam do Niemiec. Także był wydelegowany do tych Niemiec, przyszli Niemcy, we dwóch Niemców do mojego domu, tam gdzie mieszkałam. I tak, dwóch braci, ojciec mój i jeszcze był ten szwagier tej siostry, co się ożeniła przed samą wojną w tym domu. 4 chłopów w domu. Ci Niemcy będą zabierać tego brata imieniem Franciszek do tych Niemiec, bo to leśny robotnik. No to mama dała bieliznę do drugiego pomieszczenia, a to takie było pomieszczenie bez okna, tylko taki był lufcik duży, jak szyba u okna w ścianie, bo to tak nazywali ją komorą. No i tak mama dała tę bieliznę temu bratu, żeby się przebierał do tego odjazdu, ale tak sobie myślą, że jakoś go długo nie widać. Zaglądają tam, a tam brata nie ma, Franciszka. I co się stało? Poszły Niemcy tam, patrzą, tylko ten lufcik taki mały. Tak im dziwno było, bo to był taki wysoki brat. Jakim cudem on tam wyszedł. Ale ze strachu jego nie ma. Mama i z tym drugim młodszym synem, Józkiem, wyszła na podwórko. On uciekł tym lufcikiem, ten brat. Wyszli na podwórko, wołają: Franek, Franek. Franka nie ma. A może już był gdzie, kilometr może od domu, jak uciekł z tego pomieszczenia. No i Niemcy się rozeszli. Wyszedł Józek na to podwórze, ten brat mój starszy z tą mamą i tak wołają o tego Franka. I jak się zezłościli, tak tylko tymi kolbami tak bili tego Józka i tę mamę, tak mocno krzyczeli z tego bólu, że na Górnym Dąbrowie było słychać ten jęk od tego bicia. Ludzie się dziwili, co tam się dzieje. No i na tym się skończyło. Jeszcze my się tak domyślali, jak tam on przeżył po tym biciu, jak zanim jechał do tych Niemiec. No jakoś przeżył. Taki poobijany. No i tak jakoś żyło się pomału, aż do tego 43 roku. 1943 roku, to był maj, to była ta pacyfikacja. 8 maj była sobota. Partyzanci zrobili tu zasadzkę na skraju lasu od Wojciechowa. Niemcy mieli się przemieszczać do Nowej Słupy z Bodentyna samochodem. To było w godzinach popołudniowych, w sobotę. Jak Niemcy przejeżdżali przez ten most, tak ci partyzanci obrzucili ich granatami na ten samochód, także tam kilka tych Niemców zabito. I oni po drodze, jak jechali z Bodentyna do Dąbrowy, do tej Nowej Słupy, to zabrali jednego cywila tak po drodze. On pracował w gminie. Dyk Wawrzyniec się nazywał. A reszta, którzy nie
zabici byli ci Niemcy, uciekli z tego samochodu pod rzeką, pod Grabków tam, pod sąsiednią wioskę. I stamtąd pewno zawiadomili w Kielcach swoich kolegów Niemców o tej zasadzce tu, o tym ataku. I oni już jechali z tych Kielc od Bodzentyna. A tu znów zaczęła się ta zasadzka, strzelanina trochę była. Ci ludzie z tamtej Dąbrowy, tak na rogu, jak się tu miało skręcać już, chcieli zobaczyć, co się tu dzieje w tej Dąbrowie. I grupa tych ludzi stała na takiej wzniesieniu, na takiej górce, a ci Niemcy jechali, zanim dojechali tutaj do tego ataku, to już tam zastrzelili kilka tych osób z tej grupy. No, później przyjechali tutaj do tej Dąbrowy, tam tutaj znowu zrobiła się strzelanina. Jednego partyzanta tu podobno zabili. A Niemcy wtedy poszli, kto tylko stał gdzieś, zawinął się po drodze w tych obrębach gospodarskich, kto został, to strzelali, zabijali. Dużo tych ludzi zabijali w tej Dąbrowie Dolnej. I palili wsie, i palili wieś. Pod lasem też tam były mieszkania, było zabudowania, kilka zabudowań. Także też tam te zabudowania spalili. Doszczętnie się spaliło aż do Wrony. No i tu jak Wrona już stanęło z tym ogniem, wezwali sołtysa. Sołtysem był wtedy Winiarski Józef. Niemcy wezwali. I on im powiedział, że on ich, bo miał po niemiecku, bo był w Niemcach, nauczył się mówić po niemiecku. Opowiedział im, że ostrzegał ich, żeby nie jechali, a oni nie posłuchali. No i na tym skończyli to, dalej nie palili, bo cała wieś miała być spalona. Także już paliło się to do rana. Do rana tych trupów leżało dużo na zabijanych ludzi. I jedna rodzina Kutrysiów na wozie zaprzągnięty był wóz w konie. Mieli odjeżdżać gdzieś ucieczkę taką urządzić. Nie zdążyli uciec tymi końmi, jak ci Niemcy nadjechali od Bodzyntyn z tych Kielc. Także oni wszystkich tych ludzi, 4 ludzi tam na tym wozie siedziało, rodzina cała. I wszystkich tych ludzi zastrzelili. A jak się paliły te zabudowania, to jeden dom tam został, bo to ludzie biedni byli i ulepili sobie ten dom. Bardzo dużo miał ten dom gliny, oblepiony był gliną. Także ten dom się wcale nie spalił. I do tego domu wszystkich tych trupów pościągali tam, do tego domu pilnowali, zanim porobili ludzie trumny, zanim ten dół wykopali na ten grobowiec. Także że przez kilka dni to trwało i na noc to tam sołtys wykazywał pilnować tych trupów przy tym domu, żeby tam nie podeszła jakaś zwierzyna, nie porozpucza albo coś takiego. Także kilka dni tam ludzie musieli chodzić, pilnować tych pozabijanych ludzi. A na drugi dzień w niedzielę już to było, to się zdawało już, że to taki spokój trochę, a tam gdzieś widzę, chyba na patrolce zostali jacyś Niemcy. Ten Wrona Piotr to już wyprowadził krowę tylko na łąkę, za drogę tylko, przed domem była łąka. I tam na tej łące zastrzelili też jeszcze jego. Już w niedzielę. Tak uciekłam przed tą pacyfikacją, bo bałam się, o życie się bali my.
Uciekłam z siostrą. I ten brat, który nie był wyjeździony, to uciekliśmy tam pod Bodentyn, także z daleka trochę od tego ataku, żeby człowiek jakoś przeżył. No i tam jakoś przeżyli. I stamtąd my obserwowaliśmy te ognie, jak się to paliło. I jak paliło się na tej grobli, tam to się nazywa grobla, ta pod tym razem tych zabudowań. I te zabudowania były. No i ten mój brat ten ogień obserwował, to tak było nie tak daleko, widać było, tak jak te Niemcy wrócili, te dzieci do tego ognia. Żywe dzieci wrócili do tego ognia. No to było kilkadziesiąt metrów, tylko może 500, może ile, może 200 tych metrów tylko od tego ognia. Od tego lasu, tam spod lasu do Dąbrowy. Brat Kazimierz, on został wtedy z rodzicami w domu, jak my uciekli we trójkę, a on został z rodzicami w domu. I wtedy ten ogień tak obserwowali, i wtedy widział, jak oni te dzieci wrzucali do tego ognia. I tak mu było z tego powodu przykro, bardzo, bardzo płakał. Nie mógł się uspokoić. Jeszcze na drugi dzień płakał, że tak trzeba cierpieć.